Pierwotnie Ucieczka z kina Wolność miała powstać w roku 1987 i z pewnością byłby to zupełnie inny film. Marczewski przygotowywał scenariusz do tego filmu znacznie wcześniej i gdyby ten film pojawił się w roku 1987, to z pewnością byłby jeszcze jednym z filmów rozrachunkowych, które później się w kinematografii polskiej pojawiły, ale na pewno te kilka lat dystansu, te kilka lat potrzebnych przecież artyście, żeby odnieść się do wydarzeń, o których zamierza opowiedzieć, tutaj w tym wypadku temu filmowi bardzo się przysłużyły. I też Ucieczka z kina Wolność, podobnie jak film poprzedni, to jest film bardzo głęboki i dający się odczytywać na bardzo wielu rozmaitych płaszczyznach. Oczywiście ten najprostszy do zweryfikowania to jest ta warstwa, ta płaszczyzna odniesień politycznych. Ten film określany był właśnie jako podsumowanie całego PRL-u i oczywiście ten film też wzbudził ogromne kontrowersje, bo tak teraz zastanawiając się, to chyba poza Munkiem, który polskiemu społeczeństwu jako lustro, w którym mieliśmy się odbić, pokazał Piszczyka, żeby zapytać nas, Polaków, czy rzeczywiście my jesteśmy Maćkami Chełmickimi, czy przypadkiem większość z nas to nie jest Piszczyk. Po latach dopiero Marczewski stworzył bohatera, który należał do tej formacji politycznej, do tego systemu, który określany był no właśnie zawsze jako oni, ci źli. Bohater Ucieczki z kina Wolność jest cenzorem, reprezentuje jeden z tych najbardziej znienawidzonych pewnie obok Urzędu Bezpieczeństwa filarów instytucji służącej wspomaganiu systemu totalitarnego. I Marczewski, pytany o ten wybór, taki właśnie kontrowersyjny, dlaczego cenzor, powiedział, że nie wierzy w naszą niewinność, to znaczy nie wierzy w niewinność społeczeństwa, które właśnie chce się widzieć w bohatera, że jego zdaniem w czasie panowania PRL-u w Polsce było 40 milionów cenzorów i dlatego stworzył takiego bohatera, żebyśmy mogli w tym bohaterze, podobnie jak w munkowskim Piszczyku, dojrzeć swoją codzienność tamtego okresu. Oczywiście Marczewski wzbogaca tę postać, dodając jej takie cechy, które nie pozwalają tej postaci w sposób jednoznaczny określić. Bo oczywiście mamy tutaj do czynienia z takim zjawiskiem, które Hannah Arendt określiła mianem banalności zła. Bo to zło i w Kornblumenblau, i w Ucieczce z kina Wolność jest właśnie takim złem banalnym. To nie jest zło diaboliczne, to jest zło codzienne. To jest zło takich właśnie złych wyborów, złych decyzji. To jest zło człowieka, który w pewnym momencie, tak jak bohater Ucieczki z kina Wolność, z krytyka teatralnego, z poety, z literata, staje się cenzorem. I tutaj na pytanie o tę motywację, oczywiście Marczewski odpowiada, to nie jest jakiś pakt faustowski, to nie jest jakieś zło właśnie nadprzyrodzone, to jest zło wynikające z takiej przyrodzonej człowiekowi potrzeby posiadania lepszego mieszkania, wyższego statusu ekonomicznego, a więc pieniądze, ordery, przywileje, jak zostaje ta droga, ta ewolucja od literata do cenzora skwitowana. I wydaje się, że w przypadku Marczewskiego mamy do czynienia właśnie z takim bohaterem, który się idealnie przystosował do rzeczywistości. W kinie Moralnego Niepokoju mieliście Państwo bardzo często do czynienia z taką postacią cynika. Najlepszym przykładem był docent Szelestowski z Barw ochronnych Zanusiew. A więc bohater, który ma świadomość gry, w której uczestniczy, ma świadomość tego, że ta gra jest grą ocenianą bardzo krytycznie przez tych, którzy znajdują się po drugiej stronie barykady. Niemniej jednak w tej grze świadomie uczestniczy. Wie, że się zeszmacił, wie, że jest świnią, ale to, co zyskuje uczestnicząc w tej grze, będąc jej wspornikiem, rekompensuje mu być może straty moralne. Tutaj się pojawia to pojęcie być może. Dlatego, że z jednej strony właśnie Marczewski pokazuje bohatera przystosowanego, bohatera, który doskonale funkcjonuje w tej rzeczywistości, bohatera, który czerpie z tej rzeczywistości określone korzyści, jest szefem Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Kontroli Prasy i Widowisk, zaszedł w tej karierze zawodowej bardzo wysoko,
Ale z drugiej strony, i to jest taki motyw, który się bardzo często w filmie pojawia, ale też nie tylko w tym, bo jest to stała cecha kina Wojciecha Marczewskiego. Marczewski pokazuje takie wewnętrzne pęknięcie bohatera, a więc dysproporcje, czy wręcz przepaść pomiędzy tym, co człowiek czyni świadomie, a tym, co górnolotnie moglibyśmy określić sumieniem. Ale to sumienie przejawia się w filmach Marczewskiego i w tym również w sposób szczególny na poziomie fizjologii. Bo z jednej strony bohater wygłasza takie bardzo gładkie komunały na temat roli cenzury, na temat konieczności dostosowania się do sytuacji, w której się funkcjonuje i znajduje remedium właściwie na wszystkie aporie tego systemu, próbując je na swój własny sposób tłumaczyć, ale z drugiej strony zdradza go ciało. Janusz Gajos w tym filmie gra swoją fizjologią. To jest człowiek zmęczony, to jest człowiek spocony, to jest człowiek, którego męczą uporczywe migreny. To jest człowiek, który nieustannie balansuje na takiej granicy świadomości i nieświadomości. Zresztą w takiej kluczowej scenie filmowej mdleje, zapadając się właśnie w jakąś nicość, w jakąś pustkę. Istnieje w tym filmie taka zdroworozsądkowa motywacja. Możemy powiedzieć, cenzor jest alkoholikiem, bo ten alkohol nieustannie mu towarzyszy, ale to jest zbyt proste, jeśli weźmiemy pod uwagę inne filmy Marczewskiego. Bo jeśli przypominacie sobie Państwo Dreszcze, to tam również ten moment właśnie takiego fizjologicznego rozstrojenia ciała, tych tytułowych Dreszczy, zdradzał takie ukryte, sekretne życie bohatera, który gdzieś tam wewnętrznie nie godzi się na rzeczywistość. I podobnie w przypadku cenzora. On niby jest przystosowany, ale właśnie zdradza go ciało, które jest może takim nietypowym, ale jednak bardzo ludzkim sposobem pokazania tego, że sumienie jednak istnieje i czasami nie pozwala człowiekowi żyć. Dokonał Marczewski tutaj rzeczy bardzo, wydaje mi się, trudnej, a z drugiej strony dla widza interesującej, ponieważ my temu bohaterowi zaczynamy sprzyjać, wbrew okolicznościom, wbrew temu, co o nim wiemy, wbrew tej świadomości, kim bohater jest i jaką funkcję spełniał. I chcemy, aby bohater zasłużył na odkupienie, zasłużył na to, aby w pewnym momencie ta jego droga przez czyściec się zakończyła w niebowstąpienie. Nic takiego w filmie nie następuje. To jest rzecz szczególna, jeśli oczywiście możemy to czytać w takim kluczu politycznym. To też jest ciekawe u Marczewskiego, bo gdybyśmy zestawili chociażby Ucieczkę z kina wolno z tym bardzo fałszywym filmem Rysa, który być może Państwo mieli okazję obejrzeć, to o ile w tym współczesnym filmie młody człowiek mówi, niepotrzebna jest nam lustracja, lustracja jest czymś złym, bo może wyciągnąć takiego trupa z szafy, którego byśmy nie chcieli, to Marczewski mówi, posługując się przecież takimi kategoriami ostatecznymi, posługując się cytatami z Dostojewskiego, że jeśli była wina, to musi być i kara, że nie ma mowy o takim prostym rachunku, że jedna decyzja, jeden akt, w tym wypadku poparcie buntu aktorów, wejście cenzora w świat zagrożony spaleniem, w świat zbuntowanych bohaterów filmu Jutrzenka, to wszystko, co cenzor w swoim życiu zrobił złego, przekreśli. On na to odkupienie nie zasługuje. On zostaje w finale strącony do piekła, on zostaje odcięty od jasności, od światła, czego takim właśnie metaforycznym przykładem jest ostatnia scena, w której cenzor w takim poczuciu również takiej świadomości tego, że on na to odkupienie być może mimo ogromnego pragnienia nie zasłużył, jest ten moment, w który on sam w swoim mieszkaniu, już tak absolutnie samotny, pozbawiony jakiejkolwiek nadziei, zasłania okno, pozostając w całkowitej ciemności.